Cześć, tu i The Collection, Sylwia Kostka-Muszelska. Zapraszam na nasze nowości na papierach do decoupage i do scrapbookingu. Kochani, przed nami bardzo magiczny okres. Czas spotkań z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. To również czas obdarowywania się prezentami. Kto wszak ich nie lubi? Ale w tym trochę szalonym momencie nie zapominajmy również o sobie. A ponieważ w każdym z nas tkwi dziecko, postanowiłam tuż przed świętami zrobić właśnie taką trochę z pogranicza bajki kolekcji. Tajemnicze stworzenia to kolekcja dla fanów baśni, podań, legend, ale też wielbicieli fantazji. Wyszedł z tego całkiem spory zbiór. Oprócz kolekcji do decoupage w postaci zestawu RP, jak również zestawu do scrapbookingu zwanego u nas SLS, mamy w nowościach 13 arkuszy pojedynczych SL, które uzupełniają kolekcję, zestaw do mix mediów, 2 folie transparentne, 4 pergaminy, 2 arkusze tak do wycinania, 2 tekturki oraz 6 pojedynczych arkuszy papieru ryżowego w formacie A3 i A4. Wyszło tego naprawdę dużo. Postarałam się jakoś zgrabnie to pokazać. Zacznę od zestawu do scrapbookingu. Mimo że kolekcja jest baśniowa, to zdecydowanie dla bardziej dorosłych wielbicieli tego klimatu. Nie przez przypadek nawiązuje zarówno nazwą, stylistyką, jak i kolorystyką do naszej ubiegłorocznej kolekcji Tajemniczy Las. To właśnie tam mają się dziać różne dziwne rzeczy i właśnie w lesie mamy spotkać różne tajemnicze stwory. Na początek mityczne stworzenie zwane jednorożcem, symbol czystości i mocy. Zarówno światło, jak i cień w kolekcji odgrywają ważną rolę. Bez pierwszego nie byłoby tego drugiego. Tu mamy Feniksa, który co już odradza się z popiołów. Tu odgrywa też rolę niemal rajskich ptaków i tylko podkreśla sielankowość chwili. Tu mamy do czynienia z driadami, leśnymi pannami, które niech Was nie zwiodą. Potrafią mieć różne oblicza, zarówno tę bardziej pogodną, jak i bardziej mroczną. Nie mogło oczywiście zabraknąć smoków i złotego smoczego jaja. Las jest pełen niespodzianek. Mamy tu i skałę, na której stoi smok, ale też wodospad. Na leśnych ścieżkach możemy też usłyszeć tentent centaurów, a wszystko wskazuje na to, że żyją w jaskiniach. W tym lesie człowiek może zabłądzić. I nie wiadomo, kto będzie się nam z listowia przyglądał. Czy to faun, czy może satyr? Niektóre z tych tajemnych zwierząt są tak straszne, że tylko nieliczni śmiałkowie potrafią z nimi walczyć, bo niestety często potrafią stanowić zagrożenie dla ludzi. Bez wątpienia dość mrocznym miejscem są mokradła i żmijowisko. To też mało przyjazne miejsce dla ludzi. Chociaż właśnie tu pojawia się tajemnicza postać krocząca przez mokradło. Ten papier nazwałam Pani Jeziora. Kobieca postać w płaszczu na łódce, która w tajemniczy sposób się przemieszcza po jeziorze. Mroczna postać unosząca się nad wodą tylko dodaje dramaturgii. Las nocą to całkiem inny temat. Właśnie w ciemnościach często wychodzą nasze lęki i strachy. Tu dodatkowo żerujące wilkołaki nie zachęcają do wieczornych spacerów. Jakby tego było mało, to nawet człekokształtne postacie kryjące się pod piękną powłoką potrafią być dla nas zagrożeniem. Wampir, noc, pełnia księżyca. Las nocą to nie jest bezpieczne miejsce. Tak się prezentuje sam zestaw. Jako dodatkowe arkusze mamy zebrane po 4 wcześniejsze wzory. Tu dodatkowo w prawym górnym narożniku grafika, która nie znalazła się w zestawie, więc to taki bonus. Te papiery starałam się dopasować kolorystycznie. Myślę, że takie miniatury też się Wam przydadzą. Na dodatkowych arkuszach
również elementy do wycinania. Tu większe, które są dokładnie takiej wielkości jak na papierze głównym, a tu ich mniejsza wersja. Zarówno bardziej mroczna strona lasu, jak i ta bardziej pogodna. Tak więc większa i mniejsza wersja grafik. A tu jeszcze zebrane razem w miniatury. Jakby było mało, postanowiłam dorobić jeszcze 4 tła z motywami roślinnymi, które myślę, że będą ładnie towarzyszyć kolekcji. Mamy więc piękne liście, kolorowe kwiaty, paprocie i ferię kolorów z granatem. Fajnie będą uzupełniać papiery z kolekcji, na koniec jeszcze zebrane razem na arkuszu. Tak się przedstawiają duże formaty. Na arkuszach tak, w formacie A4 znajdziecie jeszcze dodatkowo postacie do wycinania oraz miniatury do ATC. Na pojedynczych arkuszach są też 4 pergaminy z motywami roślinnymi. Mamy więc paprocie, liście, kwiaty i kolaż z granatem. To motywy, które bez wątpienia odnajdziecie na papierach głównych. Na 2 foliach transparentnych tajemnicze stworzenia. A teraz papier do dekupaż, który występuje zarówno w zestawie RP, jak również na pojedynczych arkuszach A3 i A4. Łatwiej będzie się skupić na pojedynczych obrazkach, więc zaprezentuję je najpierw w zestawie. Grafiki na potrzeby formatu A4 zostały nieco zmodyfikowane. Zestaw obejmuje tradycyjnie już 11 grafik. Mamy wampira, wilkołaki, panią jeziora, mokradła i wężowisko, faunę i zagubioną w lesie kobietę, pogromcę potworów, smoki, centaury, driady, feniksy i jednorożce. Te same wzory zebrane na pojedynczych arkuszach do dekupaż, połączone w pary, tematyką bądź kolorystyką. Mamy więc w granacie wilkołaka i fauna, w turkusowej zieleni panią jeziora i wężowisko, w zieleni i żółcieniach smoki i jeźdźca, tak bajkowo, kolorowo z jednorożcami i feniksami, w soczystej zieleni leśne ścieżki centaurów i driad. A na koniec jeszcze miniatury. Przypominam, że te same wzory znajdziecie również w formacie A4. Powstał też zestaw do mix mediów, który tradycyjnie składa się z 3 papierów ryżowych, 2 folii transparentnych, 4 pergaminów i 2 papierów kraftowych. To taka bardziej sielska wersja zestawu głównego, nieco mniej mroczna. Na początek 3 papiery ryżowe. Fauny, smoki i driady, oraz feniksy i jednorożce. Następnie 2 folie transparentne, druga, znane już Wam 4 arkusze pergaminu z motywami roślinnymi w granacie, kwiatowy, z liśćmi i paprociami. A na papierze kraftowym główne postacie
oraz miniatury, które swoją wielkością będą idealne na ATC. A na koniec jeszcze 2 tekturki, jedna dopasowana do kolekcji i runy, które będą fajnym uzupełnieniem naszej kolekcji tekturek. Kochani, jak Wam się podobają nasze nowości? Myślę, że to już ostatnia kolekcja w tym roku. Na Wasze opinie i komentarze czekamy 3 dni. Po tym czasie zarówno na YouTube, jak i na Facebooku wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy nasze najnowsze wzory. Będziemy wdzięczni, jeśli udostępnicie naszą premierę wśród swoich znajomych i przyjaciół. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od całego ITD Collection. Cześć!